Nazywam się Katarzyna Soćko, jestem zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej. Z pomocą społeczną jestem związana od 2007 roku i tak naprawdę początkowo pracowałam przez 5 lat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Do moich obowiązków należy przede wszystkim świadczenie pracy socjalnej w terenie, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych. Ponadto jestem członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy, czyli praca z rodzinami, które borykają się z problemem przemocy w rodzinie. No, planowanie pomocy społecznej, zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków stałych, celowych na rzecz rodziny. Stres moim zdaniem jest reakcją organizmu człowieka na taką trudną, nieprzewidzianą sytuację. I tutaj niezwykle ważne jest tak jakby poradzenie sobie z tą sytuacją stresową, skupienie się też na działaniu, na zadaniu. Jeżeli na przykład w wypaleniu zawodowym też przeciwdziała, tak jak na przykład w naszej pracy, ja często na przykład rozmawiam ze swoimi koleżankami, mimo że już jakieś doświadczenie zawodowe posiadam, to też dla mnie jest ważne ich zdanie. Na przykład rozmawiamy, że mam taką i taką sytuację i co byś zrobiła, tak? Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w naszym zawodzie pracownika socjalnego jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli my sami nie poradzimy sobie, to tak naprawdę jak ma poradzić sobie ten klient? Klient na pewno też gdzieś tam odczuwa, jeżeli widzi, że denerwujemy się, że sytuacja nas przerasta, to na pewno ten klient to zauważa. Też jeżeli dochodzi do wypalenia zawodowego, to też inaczej podchodzimy do tego klienta. Gdzieś tam czujemy tą niecierpliwość jego sprawami, bo przychodzi tak po raz kolejny, że tak powiem, się żali i on wyczuwa, tak? Albo jeżeli dochodzi do tego wyczerpania emocjonalnego, prawda? Także jeżeli pracownik nie jest w stanie sobie sam poradzić ze stresem, wypaleniem zawodowym, no to tak naprawdę nie pomoże osobie, jeżeli my sami nie będziemy mogli rozładować tego stresu i dojdzie do wyczerpania emocjonalnego. W zawodzie pracownika socjalnego na pewno jest bardzo ważne podchodzenie indywidualnie do każdego przypadku. Każdy jest inny, każdy ma inne zasoby, każdy ma inne oczekiwania i po prostu powinniśmy patrzeć na człowieka indywidualnie, z poszanowaniem jego godności, jego słowa. Też dla nowych pracowników, którzy chcieliby pracować w tym zawodzie, poleciłabym tak jakby nie bać się pytań, czy to przełożonego, czy współpracowników. To też niewątpliwie przyczynia się do tego, że gdzieś tam ta nasza odporność na stres jest większa, bo wiemy, że mamy to wsparcie w grupie, że mogę pójść, zapytać. My musimy potrafić oddzielić pracę zawodową od swojego życia osobistego, zostawić gdzieś te problemy tutaj w pracy, nie myśleć i znaleźć sobie jakąś pasję po prostu. Znaleźć sobie jakieś zajęcie, gdzie ja po pracy mogę odreagować. Na przykład, nie wiem, czy dobra książka, film, spacer z bliskimi czy ze znajomymi. Pojechałam w teren, tak, w celu monitoringu rodziny. Na pewno też rodzina się mnie nie spodziewała.
Także wchodząc do domu, już czułam woń alkoholu. Na stole była butelka, jakieś tam niedopałki papierosów. Tam zwróciłam się do tej pani po imieniu, ale nikt się nie odzywał. Weszłam do następnego pomieszczenia. Okazało się, że ta pani po prostu leży w łóżku, a obok malusieńkie dziecko, no tak już śpiące praktycznie na krawędzi tego łóżka. Początkowo no naprawdę tak poczułam taki stres, byłam sama, tak, to taki początek mojej pracy tutaj. No chwilę się zastanowiłam, zadzwoniłam do kierownika, poinformowałam o tej sytuacji, co się stało, także później koleżanki dotarły do mnie, powiadomiłam policję, no też obudziłam tą panią oczywiście. Jest bardzo takie budujące to, że pani jednak potrzebowała takiego bodźca, ale potem pani przeszła leczenie odwykowe i do tej pory minęło już 11 lat, ta pani nie pije i po leczeniu podjęła pracę zawodową, pracowała. Teraz cieszy się wnukami i rodzina funkcjonuje jak najbardziej prawidłowo. Tak naprawdę nie trzeba się przerażać tymi nieoczekiwanymi sytuacjami, bo jeśli skupimy się na działaniu, to tak naprawdę wszystkie sytuacje jesteśmy w stanie po prostu przezwyciężyć. Jeżeli czerpiemy satysfakcję z tego, że pomagamy innej osobie, że możemy w jakiś sposób tą osobę pomóc jej się chociaż odrobinkę zmienić, no to po prostu daje nam bardzo dużo satysfakcji.